Właśnie wtedy urwało mi dupę. Dziękuję bardzo, jesteście wspaniali. A teraz powitajcie proszę mojego kolegę, który nie chce zdradzać swojego imienia, bo trochę się go w obecnych czasach wstydzi, ale jak sam mówi, wszyscy mu powtarzają, że twarz jakaś dziwnie znajoma. Wielkimi brawami powitajmy Andrzeja! Dzięki. Zanim zacznę, chciałem tylko zaznaczyć, że ja wcale nie musiałem tu wracać. Ostatni raz jak tu byłem, to skończyło się to dosyć nieprzyjemnie. Zaskoczyło mnie to, nie powiem. Podobnie jak moich znajomych. No ale wyciągnąłem z tego ważną lekcję. Ważną lekcję. Bierz kasę z góry i nigdy nie ufaj menadżerom. Dzięki! Żarcik. Które w ogóle dzisiaj mamy? 19. Ale rok. 2019. Ja pierniczę. Kurczę. Co za czasy, nie? Mamy samochody, internet, wodę w kranie i w plastikowych butelkach. Mamy dużo jedzenia. Trochę się nawet marnuje. Ostatnio widziałem jakieś takie nagranie, że niby gdzieś tam chodzą jacyś głodni ludzie, ale to raczej ściema. No przecież skąd by mieli pieniądze na kamerę? Nie, spoko czasy, fajne czasy, naprawdę. Szanse na to, żeby ktoś cię zabił w środku dnia są praktycznie zerowe. Chyba że akurat jesteś słabym kierowcą albo mieszkasz w Łodzi. Dobra, żartowałem. Nie, Łódź jest spoko, naprawdę, Łódź jest spoko. Chociaż wiecie co, no... Słowo złodziej... Nie, dobra. Fakt, nie, za daleko, tak, absolutnie, zgadzam się. To zapędziłem się, zagalopowałem, absolutnie. Fajne czasy. Wiecie, okres, w którym przestaliśmy się zabijać, poświęciliśmy na rozwój nauki i zaraźnięcie planety. 7 lat temu miał być koniec świata, w ogóle pamiętacie? 2012, nie? Wszyscy byli gotowi, wszyscy. Niektórzy nawet spakowani. Ci, którzy mieli kredyt we franku, to pewnie nawet trzymali kciuki. A tu proszę. Niespodzianka. Karawana jedzie dalej. Swoją drogą, koniec świata. No niby taka straszna wizja, ale jest w tym coś takiego, że chyba każdy chciałby tego doświadczyć, nie? Ja już nawet nie mówię o, wiecie, apokalipsie zombie czy czymś takim, gdzie musisz dalej żyć. Nie, no normalnie, niebo się rozstępuje, anioły płaczą, księża krzyczą, mieliśmy rację! Fala ognia do domu. Jest tam jakiś taki oddech. Boże, ja już nie muszę się starać. Ani się bać, ani martwić, ani płacić alimentów. No to mamy tam kilku tatusiów, tak? Szczęśliwych, no. Wasze dzieci pewnie też się teraz śmieją. W ogóle jest jakieś takie dziwne przeświadczenie, że życie zacznie się dopiero po śmierci. Zauważyliście? Że teraz to tak, tak jest jak jest, ale to najważniejsze, żebym się dostał do tego nieba, to już jakoś pójdzie, będzie z górki, przynajmniej wtedy to będzie okej. Zawsze mnie to fascynowało. Takie właśnie założenie, że wtedy to się dopiero zacznie. Tylko co się ma zacząć, jak się właśnie kończy? No bo wiecie, nie mamy za wiele dowodów na to, że coś tam się faktycznie zaczyna. Nie? Rozkład ciała się na pewno zaczyna. Oczywiście możemy założyć, że skoro takiego Wi-Fi nie widać, a jest, no to może na takiej samej zasadzie i tam coś się faktycznie odbywa, ale kto to wie? Kto to wie? Nikt tego nie wie. Nikt, bo wiecie co, wiara i wiedza to są dwie zupełnie różne rzeczy, nie? Jak coś wiesz, to już w to nie wierzysz. Bo już wiesz. Przynajmniej tak mi się wydaje. Swoją drogą, to jest świetny chwyt marketingowy, nie? Powiedzieć, że tutaj musisz cierpieć, ale jak będziesz grzeczny i będziesz nas słuchał, to potem będzie super.
Może najpierw powinniśmy się zastanowić, czy istnieje życie przed śmiercią. No bo tak na zdrowy rozum, no, do tej pory jeszcze nie udało nam się porozumieć z nikim z przeszłości. Nie? Przynajmniej nieoficjalnie. Ja mam w ogóle takie marzenie, żeby kościoły tak działały. Naprawdę, wchodzisz do kościoła, podchodzisz do stanowiska łączności, wrzucasz 2, no bo jednak z czegoś to niebo musi się tam utrzymywać, prawda? I nagle słyszysz z głośnika: halo? Halo? A ty nie wiesz, co powiedzieć, w ogóle nie wiesz, jak zacząć taką rozmowę. Stoisz jak słup soli. Halo? Co to za głupie żarty? Andrzej? Czyli jednak jest wszechwiedzący. Tak, z tej strony Andrzej. Ja tak chciałem po prostu porozmawiać. To... O, no to fantastycznie, Andrzejku. No to opowiadaj, co tam u ciebie słychać. Co dobrego? No tak w sumie to trochę ciężko mi na duchu. Oj, no to nie fajnie. To strasznie wiesz, co nie ciekawi, Andrzejku, bo u nas świetnie. Nie, to tyle. nie, no przecież na więcej to musisz kolejną 2 wrzucić. A akurat nie masz, więc wracasz do domu. Tak jak przyszedłeś. W ogóle, tak sobie myślałem ostatnio, że chyba razem z końcem świata miał wrócić Jezus, nie? Było coś takiego. On miał w ogóle spoko pomysł. Ciekawy program. I nawet nie jakoś bardzo skomplikowany. Po prostu miłujcie się. Taki nieszkodliwy pomysł. Idea. Z prostego założenia, że jak ja tobie nie zrobię krzywdy i ty mi nie zrobisz krzywdy, to wtedy nikt sobie nie zrobi krzywdy i na świecie zapanuje pokój. Może nawet dobrobyt, bo ludzie po prostu będą sobie pomagać. Przecież to musiał być w tamtych czasach jakiś genialny pomysł w ogóle, nie? Rewolucja po prostu, jak wynalezienie koła. Bo przecież wtedy normalnie każdy człowiek sobie wstawał rano, jadł śniadanie, pił wodę i mówił: kochanie, idę do pracy, a potem może zabiję Maćka. O, jak super, pozdrów go serdecznie. Ja chyba zabiję Hanię. Świetny pomysł. A słyszałeś, że Krzysiek nie żyje? Naprawdę? Tak, ukrzyżowali go. Kupić ziemniaki? Nie, no co wy. Nie było tak. Nie, oni jeszcze nie mieli ziemniaków wtedy przecież. Swoją drogą ukrzyżowanie to straszne to jest, naprawdę. Przecież no to jest pozycja najbardziej podatna na łaskotki. Kiedyś strasznie nośny był faszyzm. Faszyzm był nośny. Ostatnio to całe LGBT. Wy nie macie wrażenia, że to praktycznie jedno i to samo? Nie? Bo strasznie nagle modne się jakoś stało to całe LGBT+. Nie wkurza was to? Nie? Jakbyśmy naprawdę nie mieli innych zmartwień na głowie. I żeby nie było, ja nie mam nic przeciwko tamtym ludziom. Tylko po prostu, no po co oni się tak z tym obnoszą? Bo chodzą po tych ulicach, łapią się za ręce, robią to jakieś parady. Jezus Maria, a mogliby po prostu, no tak, nie okazywać tak tej swojej miłości publicznie. Nie gorszyć dzieci, kurde, naszych dzieci. Mogliby robić to w domu, jak już muszą. Najlepiej, żeby siedzieli w domu i z niego nie wychodzili. Mogliby siedzieć w domu, nic nie jeść, nic nie pić, żeby wszyscy w końcu poumierali. No. Chcą mieć święty spokój? No to niech umrą, to będą mieli w końcu święty spokój. No niech zdechną i niech nie zawracają nikomu więcej gitar. Mogliby sobie podciąć żyły, obciąć genitalia, spuścić je w kiblu, odkroić sobie po jednej nodze, zeżreć tę nogę, oblać sobie ryję kwasem, wbić widelec w nerkę, a na koniec sobie jeszcze strzelić w łeb, żeby mieć absolutną pewność, że nikt nigdy więcej tego pedalskiego ziarna nie zasieje, bo Bóg tak nie chce! Myślicie, że Jezus mógłby powiedzieć coś takiego? Nie bardzo, co? To by było dziwne, gdyby Jezus tak mówił. Co do tego się zgadzamy, nie? Że gdyby Jezus mówił takie rzeczy, to jakoś ciężko byłoby go nazwać Jezusem. To powiedzcie mi, jakim prawem, powołując się na Jezusa,
Praktycznie mówiąc w Jego imieniu. Możemy wygadywać takie rzeczy. Gdzie tu doszło do nieporozumienia? Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. W imieniu Jezusa krzyczymy, bijemy, niszczymy i życzymy innym śmierci. Myślicie, że Jezus będzie wam za to wdzięczny? Że pocałuje was w czółko na sądzie ostatecznym i powie: dziękuję, Sebastianie, za twoją posługę. Dzięki tobie te pedalskie ścierwa wiedzą już, że są pedalskimi ścierwami i że nie mogą czuć się bezpiecznie w swoim własnym domu. Że mój ojciec stworzył ich tylko po to, żeby ich nienawidzieć. Myślicie, że tak wam powie? Ale bo to chodzi o nasze dzieci. My musimy je chronić. Oni chcą je gwałcić, porywać i gwałcić. Gender, adopcje i śluby. No jasne, że dzieci trzeba chronić. No tak. Ale to chyba tak ogólnie, nie? Ogólnie trzeba je chronić. Przed złem, przed przemocą, przed krzywdą. Z każdej strony, nie tylko z jednej. Naprawdę myślicie, że krzycząc na ulicy śmierć pedałom, a potem nie rozmawiając nigdy ze swoim dzieckiem o życiu, o miłości, o świecie, że naprawdę je przed czymś chronicie? Jasne, no wie już na pewno, że pedałów trzeba zabijać. No tak poza tym to wie niewiele. Jak rodzice. My ciągle popełniamy ten sam błąd. Dajemy się zmanipulować innym, zabijamy się nawzajem, ale potem przepraszamy i nie ma problemu. Przecież przechodziliśmy już to samo z segregacją rasową, z równouprawnieniem kobiet, z wiarą w najróżniejsze rzeczy i co? Strach i nienawiść to po prostu druga strona kija miłości i akceptacji. Dlaczego po tylu latach ciągle na jedną skrajność odpowiadamy drugą? Przecież głęboko w środku wiemy, co jest dobre, a co nie. Gdzie zaczyna się krzywda, gdzie leży ta granica, prawda? Ale zamiast szukać i rozwiązywać problemy po naszej stronie, wolimy tylko podkreślać wadę tej drugiej, udając, że u nas wszystko jest w porządku. Przecież po każdej stronie zawsze znajdzie się jakiś głupek, który wcale nie reprezentuje poglądów większości. Tylko po prostu krzyczy najgłośniej. A ja sam nie jestem największym fanem niektórych haseł czy transparentów. A co jeśli Jezus też był gejem? No co? No podobno kochał wszystkich ludzi, tak? No przecież nie wiemy tego, prawda? Nie wiemy. Wszystko jest domniemane. Ja tylko zadaję pytanie, nie mam żadnych odpowiedzi. Wiemy, że mówił o miłości do wszystkich ludzi i podobno nie miał żony. Wyobrażacie sobie? Co by było, gdyby Jezus wrócił i powiedział, że jest gejem? Albo wrócił jako kobieta? Świat by eksplodował. Albo stałoby się to, o czym tak zawsze marzył. Zaakceptowalibyśmy go. I może w końcu wszyscy pokochaliby wszystkich. I żylibyśmy długo i szczęśliwie. To by było. Ja nie wiem, za kogo mnie braliście, ale nazywam się Andrzej. Taką perukę można kupić w internecie za grosze. Jeżeli cokolwiek z mojej wypowiedzi ma teraz dla was inny wydźwięk niż wcześniej, no to też zastanówcie się dlaczego. Dzięki. Trzymajcie się ciepło. Globalne ocieplenie można jeszcze powstrzymać. I tak wszyscy kiedyś umrzemy, ale nasze dzieci mogłyby przynajmniej dożyć starości. Hej!